Producenci samochodów przyzwyczaili nas do tego, że za każdym razem, gdy wprowadzają nową generację modelu na rynek, to chwalą się, że poprawili zawieszenie, że silnik jest mocniejszy, że auto jest bardziej responsywne, że elegancko jeździ po zakrętach, że jest szybsze, mniej pali, lepsze pod każdym względem. A teraz wiecie co piszą? Piszą, że ma ładne kolory tapicerek, że jest zrównoważone, że jest modne, że jest ekologiczne, że zachowano zdrowy balans pomiędzy filozofią eko a filozofią jazdy. I nie dziwiłoby nas to, gdybyśmy mówili o jakimś Renault, Citroenie albo Peugeotie. Ale zobaczcie, o czym tak piszą. O jednym niegdyś z najlepszych hot hatchy na rynku. O Mini Cooperze S. Naprawdę, jak zaczniecie studiować informacje prasowe i katalogi na temat nowego Mini Coopera S, to dowiecie się, że można go mieć w takim ładnym kolorze spranych gaci, że można mieć tapicereczki, które są całkowicie ekologiczne i grama skóry do ich wykonania nie użyto, że jest modny, że jest stylowy, a nie dowiecie się żadnych takich rzeczy czysto mechanicznych. Przecież kiedyś Cooper S to naprawdę było auto, które budziło emocje. Nazywany był najlepiej prowadzącym się przednionapędowym samochodem świata. I tak, pozostał nadal przód napęd. Ale zobaczcie, zniknął na przykład charakterystyczny wlot powietrza do intercoolera, który zawsze odróżniał wersję Cooper S od wszystkich innych Mini, na przykład Mini One. Co jeszcze zniknęło? Zniknęła na przykład podwójna, centralna końcówka wydechu. Tu zawsze mieliście dwie rurki, więc jak tylko Cooper S jechał przed Wami, to wiedzieliście, że to jest ten samochód, ten, który kiedyś, jak mieliście 20, 25, może 30 lat, chcieliście mieć, żeby jeździć nim po zakrętach i się bawić. Teraz tylko to świadczy o tym, że to jest ta wersja mocniejsza. Pojawiły się za to fikuśne światełka tylne, o takie ładne w trójkąciki z... Kiedyś tu była flaga Wielkiej Brytanii, można było mieć takiego, teraz też to chyba troszkę nawiązuje, jak świeci. Co się pojawiło? No też można było mieć biały daszek i teraz też można mieć biały daszek. Chodź Rambuś, chodź, bo się tam ugotujesz, oskarżą nas potem o znęcanie się nad zwierzętami. Wyłaź, no. Rambusiowi za to się podoba, nie chce wysiadać, a Urus dla odmiany się schował w domu. O nie, Rambuś zostaje tutaj, on będzie jeździł tym autem. Żeby było jeszcze ciekawiej, to mówią o nim nowe Mini, ale to nie jest nowe Mini. To jest de facto facelifting, bo jak mówimy o czymś nowym, to znaczy, że gruntownie jest przebudowane, mamy nową platformę, nowe zawieszenie, nowe hamulce, nowe silniki, a ten samochód zbudowano na platformie poprzednika, co oznacza, że ani o milimetr nie jest dłuższy, ani krótszy od niego. Ani o milimetr nie zmienił się rozstaw osi. Zmienił się jedynie rozstaw kół, szerokość samego auta, która jest kilka centymetrów większa i zmieniła się wysokość i prześwit. Auta jest więcej na wysokość, o 38 mm, ale prześwit się zmniejszył, co oznacza, że tutaj mamy po prostu więcej samochodu. I jeszcze jedna ciekawostka. Mini elektryczne pojawiło się w zeszłym roku i jest zbudowane na zupełnie innej platformie. I jak tamto Mini się pojawiło elektryczne rok temu, to szefowa Mini, czyli Stefani Kiełbasa-Wurst, mówiła tak: dzięki napędowi elektrycznemu i purystycznej stylistyce nowe Mini Cooper idealnie pasuje do miejskiego stylu życia. Łączny tradycyjne geny Mini z najnowszą przyszłościową technologią i zapewnia typową dla Mini frajdę z jazdy bez lokalnej emisji spalin. A co dzisiaj pani Kiełbasa mówi, jak się pojawiło spalinowe? Mówi tak: samochód jest idealny dla tych, którzy chcą jeździć klasycznym trzydrzwiowym Mini i cenią sobie tradycyjne osiągi oraz charakterystyczne brzmienie silnika spalinowego. A wiecie dlaczego zmieniła zdanie? Bo elektrycznego Mini nikt nie chce kupować. Stanowi ułamek, promil sprzedaży wszystkich Mini. Bo każdy, myśląc Mini, myśli Cooper S, zajebisty go-kart dający frajdę z jazdy, sportowo wyglądający. A jak jest teraz? Sami widzicie. Na szczęście nie zmieniono jednego, ponieważ nadal mamy tutaj dwulitrówkę, która w tym momencie wytwarza bardzo przyzwoite, jak na tak mały samochód, 204 konie mechaniczne. To więcej niż w poprzedniku, ale wzrosła nam też masa, bo mamy 60 kg samochodu więcej. Dlaczego mamy 60 więcej, skoro gabarytowo jest to samo? No wiadomo, systemy asystujące, systemy bezpieczeństwa, strefy zgniotu itd., itd. Szczęśliwie pozostały te reflektory okrągłe, szczęśliwie nadal można przełożyć głowę przez otwór w masce.
Nieszczęśliwie, że nie mamy tego charakterystycznego wlotu do intercoolera, a to kwestia tego, że ten intercooler też przeniesiono. Co więcej, silniczek bardzo podatny na zmiany tuningowe, ponieważ ten jest B48 używany też w gamie BMW i wiadomo, że można z niego wykrzesać więcej niż te 204 konie mechaniczne, bo może to być nawet 250 koni i to naprawdę przy niewielkim nakładzie finansowym i niewielkich manipulacjach w sterowniku silnika. Natomiast do tego stopnia niewiele się zmieniło, że w informacji prasowej postanowili podzielić się tym. Wiecie, co to jest? To jest najmniejszy radar w gamie BMW, w całej gamie. Naprawdę, tak. I to jest bardzo cenna informacja, mająca naprawdę kluczowy wpływ na to, jak Mini Cooper S teraz jeździ i się zachowuje. Przy okazji przy okazji wprowadzania nowej generacji Mini zmieniono również standardy wyposażenia. Teraz są dwa standardy, to znaczy dwie kategorie standardów. Jakby to powiedzieć? No więc najpierw wybieracie sobie taką wizualną, nazwijmy to wersję, jak ma wyglądać wasz miniak. No i macie tak, Essentiala, potem ciut droższego Classica, to jest nasz. Oprócz tego jest jeszcze Favored i najdroższa linia John Cooper Works. Zwróćcie uwagę na słowo linia. To nie jest John Cooper Works, to jest linia. To jest coś takiego jak nie BMW M, tylko BMW M Pakiet. Albo nie Audi S, tylko Audi S-Line. To jest coś takiego, linia John Cooper Works. No i wybieracie sobie takie, dobra, to wygląda nasz Classic. I oprócz tego jeszcze potem sobie bierzecie wyposażenie. I wyposażenie to też jest pakiet XS, S, M i L. Czyli nasz Mini to jest Mini Cooper S Classic L. Chyba dobrze powiedziałem. A ciekawe, jakby to było Mini Cooper S Classic S. A jeszcze jest XS. To by było. No dobrze, to czas, żeby powiedzieć o tym samochodzie wreszcie coś dobrego. Jest tani. Naprawdę jest tanie, bo kosztuje 124 000 złotych i mówimy nie o tej wersji 1.5, tylko naprawdę o tej z 2-litrowym benzynowym doładowanym silnikiem, która w tak małym samochodzie, podejrzewam, naprawdę dobrze jeździ i kosztuje 124 000 złotych. Wyjściowo, ale to jest wersja Classic. Na szczęście ktoś w naszym przypadku nie zapomniał się przy konfiguratorze i dorzucił nam 18-calowe felgi. One nie występują w pakietach, można sobie wybrać różne wzory. Natomiast w standardzie mamy biały dach i białe lusterka. I gdyby ten samochód był czarny albo nawet czerwony, to sytuacja uległaby diametralnej poprawie, to też musimy powiedzieć. Natomiast nadal brakowałoby tych kluczowych elementów, jak znaczek S na błotniku tutaj, który zawsze był przecież w S-ce. I jak ten wlot, o którym mówiliśmy do intercoolera i jak podwójna końcówka z tyłu wydechu. Więc nie wygląda ten samochód niestety sportowo. Jak się kupuje hot hatcha i bez względu na to, czy to jest Clio RS, czy to Golf GTI, czy to Mini Cooper S, to chcielibyście, żeby ten samochód wyglądał sportowo. Ten, no, jak taka dziewczyna, co się wystroiła na fitness. O, to tak. To jeżeli o takim sporcie mówimy, to tak. Bagażnik zmalał nam, bo było 224 litry, a zostało z tych litrów 210. No i nawet nie będziemy tutaj przymierzali walizek, bo to nie ma najmniejszego sensu. To jest po prostu mały, miejski zapierdalaka i takim go zapamiętaliśmy i chciałbym, żeby taki nadal był. Natomiast na pewno wejdą Wam tutaj podstawowe zakupy. To możecie sobie jeszcze na różnych poziomach umieścić. Jak chcecie mieć łatwiej, żeby wyjmować wszystko, to wtedy jest to tutaj wypłaszczone. Możecie to przesunąć niżej, jeżeli wiedziecie więcej gratów, tylko to się tak jakoś, o, tak to się robi. A jeszcze tam pod spodem macie dodatkowy schoweczek na jakieś drobnostki. Fajnie, że nie jest to plastikowe, tylko to jest fajnie nawet tutaj po bokach wyłożone, więc nawet dosyć estetycznie to wygląda. Półeczka taka skromniutka, malutka, a tutaj ta tapicerka, o której Wam wspominałem już. Wszystko ecologicolo, to nie jest prawdziwa skóra, tylko to wszystko jest wegańskie. No dobra, żeby tradycji stało się zadość, proszę. No nie, trzeba by to zdemontować i tak wątpię, żeby to się zapięło. No to przynajmniej tam można umiejscowić. Bardzo sprytne rozwiązanie. No nie. Jak widzicie, nie. Nawet jedna nie. Za to możecie sobie przy pomocy półki podnieść ładnie zagłówki jednym zamachem. Bardzo sprytne rozwiązanie. Ale jeżeli
jesteście singlem i używacie samochodu tylko po to, żeby sobie czmychnąć gdzieś dalej w pojedynkę albo we dwie osoby, no to zobaczcie, ładujecie rzeczywiście jedną taką walizkę, drugą walizkę, deskę surfingową na górę, wtedy ten bagażnik ma jakieś 700 litrów pojemności, więc już nie ma dramatu i we dwie osoby jak gdzieś jedziecie, to faktycznie się zapakujecie bez trudu. W końcu jak się kupuje mini, to nie dlatego, że się ma rodzinę 2+2, nie? Chyba że wtedy kupuje się na przykład mini Countrymana. O, to tak. A jak potrzebujecie płaskiej podłogi, bo nie chcecie mieć takiego schodeczka, no to wtedy rzeczywiście tę podłogę tutaj wyżej umiejscowiacie. O, i jak macie 1,30 m, no 1,25 m, to nawet się tu prześpicie. Ja chyba nie dam rady, nie? Ale przynajmniej mi na nogi nie będzie padało. Nie no, to będzie niesprawiedliwe, jeżeli usiądę tu z przodu i będę próbował usiąść za sobą. Potrzebujemy kogoś małego. O, wiem! Odchyla się, jedzie do przodu. To jest fajne rozwiązanie. O, siadaj, tu sobie chodź. A ty za kierowcą możesz nawet. No i się świetnie mieścisz. Brawo. O, proszę. Wygodnie masz? Wygodnie, prawda? Dużo miejsca. No i to się nadaje. Tak jeździć można, prawda? Mordecko kochana, tak? Ale jeżeli chodzi o miejsce pasażera z przodu, to zobaczcie, w tak małym samochodzie mam jeszcze sporo miejsca nad głową, pomimo że mamy tutaj szklany daszek. I to taki dwuczęściowy, bo jedna część jego jest tu, a druga jest tutaj. Obie niezależnie można sobie zasłaniać. Mam szeroki zakres bardzo regulacji fotela, więc nawet jeżeli go sobie jeszcze dalej odsunę, o tam i teraz oparcie dotyka, to zobaczcie ile ja mam miejsca na nogi. Zamieniamy się, Rambuś. Teraz ty idziesz sobie na siusiu. Proszę, leć. No mówię, no spodobał mu się mini, jak nie wiem. Więc z przodu tutaj jest naprawdę bardzo dużo tego miejsca. Deska rozdzielcza została tak wyprofilowana, że tutaj mamy taki duży skos. Jeżeli, zobaczcie, tak się mogę przesunąć jako wysoki facet, to jest maksymalnie przesunięty fotel już do przodu. Słyszycie jak stuka? I zobaczcie, i ja mam miejsce na nogi. Chłop 1,95 m. No dobra, już tutaj bym walił tymi kolanami, ale teraz wyobrażam sobie, że tu usiadłaby osoba 1,70 m, 1,80 m, więc przy tak przesuniętym fotelu byłaby w stanie przejechać może nie 800 km, ale powiedzmy do tej 100 na pewno, albo jeździć po mieście. I teraz wsiadam sobie tutaj z tyłu, ale zobaczcie, jeszcze wsiadłem i tak, miejsce nad głową mam. Dzięki temu szklanemu dachowi akurat w tym momencie. Jakby to była zwykła tylko podsufitka, to byłoby troszkę gorzej, ale tu idealnie nad szkłem go trzymam. Miejsce na kolana znośne jest. Wyobrażam sobie naprawdę, i to bez trudu, że tam będzie w stanie jechać ktoś 1,70 m i tutaj z tyłu będzie dzieciak, który będzie miał naprawdę wygodnie. Auto jest 4, a nie 5-osobowe, ale dzięki temu bardzo fajnie została wyprofilowana ta kanapa. Jakoś specjalnie pionowo nie siedzę, to oparcie jest delikatnie przesunięte. No nawet jak tak, ktoś by mi powiedział, podwiozę cię moim miniakiem, tylko musisz siedzieć z tyłu. To na zdrowy rozsądek bym sobie pomyślał, nie no, ktoś zgłupiał, ale w tych warunkach bym kilkadziesiąt kilometrów przejechał na pewno. Zapaszek najpierw zawiesimy, taki idealnie pasujący kolorystyką do nadwozia. No i oczywiście Dorotki Szelongowskiej by Aroma Car. No będzie świetnie korespondentował z całym samochodem, tak myślę. O, tu go jeszcze skrócimy, żebyście go lepiej widzieli. Nam, żeby bardziej pachniał. O, teraz to jest beauty. No, wszystko się teraz zgadza. No wnętrze się zmieniło jeszcze bardziej niż zewnętrze, tak naprawdę. To, co mi się bardzo podoba, to jakość materiałów tych eko i pewne takie detale, jak na przykład tutaj ten paseczek, jak na przykład faktura tego, jak tapicerka, bo choć nie jest z prawdziwej skóry, to ma śliczne wstawki materiałowe, to ma piękne te perforacje, piękne perforacje, zobaczcie, to jest literka M i ładnie to wygląda, tu niebieska niteczka, tutaj napis mini, dużo jest tych materiałów i bardzo ładnie, estetycznie to wygląda, łącznie z zagłówkiem, który ma taki materiał tutaj, tu boczek fajny, no sporo jest też plastiku, to jest takie półmiękkie, półtwarde, co ciekawe, tutaj jest miękko pod łokciem, a tutaj już jest twardo, no w głośni, no są takie miejsca, gdzie rzeczywiście tego plastiku jest sporo, ale jest doskonale zmontowany, absolutnie nic nie trzeszczy, no taki charakter tego samochodu, ono naprawdę nie jest drogie, 124 000 złotych w dzisiejszych czasach za hot hatcha to nie jest dużo i bardzo
Wizualnie nie mam nic do zarzucenia. Zabawny, fajny. Szkoda, że nie ma tutaj jednego albo dwóch centralnych zegarów pokazujących prędkość. Za to jest jeden ekran multimedialny, z którego wszystkiego możecie się dowiedzieć i w którym wszystko możecie sobie ustawić. Wszystko pod warunkiem, że do tego dojdziecie. Bo jeżeli chodzi o intuicyjność tego ustrojstwa, to jest koszmar. Są bardziej intuicyjne systemy, gdzie możecie się nauczyć w ciągu 15 minut albo godziny wszystkiego. Są mniej intuicyjne, które zabierają Wam, powiedzmy, tydzień, zanim wszystkiego się nauczycie. W tym po 2 latach, jak już będziecie oddawali auto po leasingu, może będziecie mogli powiedzieć, że rozpracowaliście ten system. Nasrane, naćkane, kolorowo. Ja rozumiem, że można sobie pewne rzeczy tutaj oczywiście zmieniać. Fajnie, że są wizualizacje. Fajnie, że pokazuje Wam temperaturę, fajnie, że pokazuje Wam komputer pokładowy, fajnie, że Wam pokazuje status samochodu, świetnie, że macie taki zegarek i poniedziałek i 12 sierpnia. Problem polega na tym, że ustawienie tutaj czegokolwiek to jest droga przez mękę. Dobra, temperaturę jeszcze jak Cię mogę, można łatwo ustawić, można włączyć sobie ogrzewanie zydla. Ale teraz, jak chcę coś więcej w klimatyzacji, to znowu tutaj, tu flaga brytyjska, tu auto, tu nie wiem gdzie mocniej, tutaj, tu gdzie a tu mogę mocniej, dobra, a gdzie jakbym chciał na stopy, a to tu wtedy muszę, tak? A i tu decyduję dopiero w trzecim menu do podmenu, na co ma lecieć. Nie, to ja wolę jednak auto sobie ustawić. Tu jeszcze macie dodatkowe ustawienia i ogrzewanie foteli, jak ma być włączone, i ogrzewanie kierownicy, tu pasażerowi, tu wentylacja postojowa. Jezusie Maryjo, a potem jest już tylko gorzej, bo tutaj macie takie menu, ale jak to klikniecie, to macie tyle różnych menu, a tu macie system infotainment, tutaj macie ostatnie, więc tutaj macie mini connected. Fajnie, że jest Spotify, super, tylko żeby się do niego dostać, to ja muszę się przebrnąć przez 8 różnych stron. To samo do tych gierek jakichś debilnych. Gierki w mini. Ono samo powinno być gierką, powinno mnie cieszyć. Ja nie chcę grać w go-karty, ja chcę jechać go-kartem. O matulu, a jak na przykład chcielibyście posłuchać dźwięku silnika, to musicie wejść w ustawienia jazdy. Od początku Wam to pokażę. Wsiadacie do swojego auta i macie taki. Chcecie sobie dźwięk silnika zmienić. Nie zmienicie go trybami samymi jazdy. Musicie wejść tu, musicie wejść w ustawienia jazdy, musicie wziąć w napęd podwozie i tu jest dopiero mini sound. Teraz to ja Wam to szybko pokazałem, bo przed chwilą się tego naumiałem, a naumiewałem się tego 15 minut. I co? I teraz tak to brzmi. Najpierw bez, proszę. A tak to brzmi z mini sound. Czyli ma poprawiać, ale tak naprawdę psuje, bo słyszycie definitywnie, że ten dźwięk nie pochodzi z wydechu ani z silnika, tylko pochodzi z głośniczka, który jest gdzieś tam umieszczony i niestety słabo imituje ten dźwięk. Więc lepiej to wyłączyć. Tryby jazdy. Kiedyś mieliście sport, mieliście komfort i na tym koniec, a w zasadzie w mini to nie potrzebowaliście żadnego trybu. Jak mieliście je z manualną skrzynią biegów, to absolutnie wszystko działało tak jak powinno, nie potrzebowaliście komfortów. A teraz mamy tryby jazdy. Uwaga! Go-kart, ten najbardziej sportowy. No i tu możecie sobie rzeczywiście powyłączać na przykład dynamikę jazdy i macie wtedy Sport, Sport Plus albo nawet z DSC Off, no to my sobie wzięliśmy oczywiście w Off. Ale inne tryby to są takie tryby jak Core. Nie wiem, czym on się różni. O, i jeszcze są wizualizacje wtedy, jak zmieniacie tryby. I zmienia się tutaj nam kolorystyka ekraniku. Jest jeszcze green, ładuje się, o, wyda dźwięk i zmieni sobie kolorki. Bardzo ładny, prawda? Fuel, power. I jeszcze macie tryb timeless i akurat ten jest ładny przynajmniej, bo nawiązuje do starych, klasycznych mini, jeżeli chodzi o to, jak wyglądał tam prędkościomierz. Zajebisty, nie? To przynajmniej jest fajne, rzeczywiście. I jeszcze jest personal i jeszcze jest balans. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I jak jesteście bardzo w sobie zakochani, to nawet w którymś z tych trybów możecie sobie własne zdjęcie wgrać. O matulu kochana. Kierownica za to fajna, go-kartowa, chociaż tu zdecydowanie za gruba w tym miejscu. Jak jadę tak, no
Dobrze, ok. Przyciski już takie jak znamy choćby z nowego BMW 5. Tu są kontrolki, jak nie uważacie na drogę, to mrygają, jak nie trzymacie kierownicy, to mrygają. Paseczek tutaj bardzo fajny, zobaczcie, nie ma tutaj trzeciego ramiona takiego faktycznego, ta kierownica, tylko jest dwuramienna, a oprócz tego ma tutaj materiałowy pasek. Zajebiste to. Fajne jest też to, że tutaj mamy bardzo fajny chwytak na telefon, który dodatkowo nam ten telefon ładuje, bo jest ładowarka indukcyjna, więc i go widzicie, i wysuwacie, i wszystko gra. Dwa uchwyty na kubki, dużo przestrzeni tutaj na położenie gratów, szkoda, że ona nie jest na przykład zamykana, dwa gniazda USB, to fajne, natomiast podłokietnik nigdzie się nie rusza, nie otwiera się i się nie rusza, zanim pojedziemy. Tak wygląda kluczyk do Mini Coopera S. Nie wiem, czym on jest wysadzany, ale to z niego odpada, te kamienie. Niesamowite jest to, że do tak małych samochodów trafiły już rozwiązania z dużo większych BMW. Na przykład tutaj macie system kamer 360 stopni. Tak, w aucie, które ma 3,8 metra długości i ma asystenta parkowania, czyli nagrywa, zapamiętuje trasę i potem możecie sobie w miejsce parkingowe albo do własnego garażu puścić kierownicę, auto samo zaparkuje. Tak. To już naprawdę w ogóle już nie trzeba będzie niedługo umieć jeździć. Nawet nie będziecie musieli zdawać na prawo jazdy, żeby kupić sobie Mini Coopera S. Ten head-up, kolejna bezsensowna rzecz w tym samochodzie. Head-up polega na tym, że widzicie na wysokości wzroku mniej więcej na drodze prędkość albo podstawowe dane na temat samochodu, ograniczenia prędkości itd. Tutaj widzę je mniej więcej na pograniczu maski i tego tutaj plastikowego podszybia, bo siedzę tak i naprawdę mi go wyświetla mi to na masce, na tej seledynowej maseczce, tej mint takiej. Nawet nie wiem, jaki to jest kolor. Kolor spranych gaci to jest chyba po prostu. Niebieskie kiedyś było, ale wypłowiało na słońcu. I teraz tak wygląda. To, co zawsze było zajebiste w Cooperze S, to było to prowadzenie. To, jak on odpowiadał na polecenia, jakie wydawaliście mu kierownicą. To sztywniejsze zawieszenie, to takie go-kartowe uczucie jazdy. Takie poczucie, że jedziecie lekkim, małym, zgrabnym, króciutkim, wąziutkim samochodem, który zajebiście skręca. I tak, tutaj czujecie zdecydowanie, że ten samochód ma sportowe zawieszenie. Ono nie jest oczywiście tak twarde jak, nie wiem, w 911 GT3 RS. Absolutnie. Natomiast jak jedziemy tu po tej drodze, to te 30 parę kilometrów na godzinę to jest prędkość absolutnie maksymalna. Czujecie każde łączenie tych płyt. Te łączenia nie są zbyt estetycznie zrobione i to jest naprawdę czuć. I to jest fajne. Ja to czuję nie tylko na kierownicy, ja to czuję na tyłku. Czuję, że nisko siedzę. Dokładnie ta pozycja taka go-kartowa pozostała w tym samochodzie i to mi się bardzo podoba. I zobaczcie, pomimo jego wymiarów, to znowu zwracam uwagę na to, że mam tutaj dużo miejsca. Ok, ten boczek drzwi jest bardzo blisko mojego łokcia, mógłby być parę centymetrów dalej, ale jednocześnie tu jest takie wgłębienie w tych drzwiach, więc tu, gdzie trzymam łokieć, jest naprawdę w porządku, nie ma co marudzić. I nawet jak jedziecie po gładkim asfalcie, to czujecie, że nastawy tego zawieszenia w połączeniu z króciutkim rozstawem osi dają o sobie znać, bo on cały czas delikatnie podskakuje. Ale nie mówię tego absolutnie w formie negatywnej, bo dokładnie taki powinien być Cooper S. Dla mnie zawsze świadczyło o sile tego samochodu to, że to było to go-kartowe uczucie z jazdy. I póki co, nawet jadąc nim powoli, w jakimś tam byle jakim trybie green czy coś takiego, to czuję, że pod względem zawieszenia to pozostał Cooper S. Mniej czuję pod kątem układu kierowniczego, który jest elektryczny, już wiadomo, ale przewspomagany też. Nie ma już tutaj tej takiej responsywności jak w pierwszych Cooperach S, gdzie mucha usiadła Wam na kierownicę, a on już skręcał. Był stabilny przy dużych prędkościach, ale jednocześnie jak zaczynaliście jechać po zakrętach, to dawał mnóstwo frajdy z jazdy. Może to jest kwestia tego, że powinniśmy sobie zmienić go na go-kartowy na przykład. No i jest większy opór na tej kierownicy w momencie, kiedy weszliśmy w tryb go-kart, to zdecydowanie. Już inaczej silniczek zaczyna reagować, bo sobie redukuje bieg tak, żeby utrzymywać silnik na wyższych obrotach. Kurde, on na drugim biegu jeszcze popiskuje. No powiem Wam, że prowadzenie może być bliskie tym poprzednim Cooperom S.
To, co było siłą poprzednich Cooperów S, to była lekkość. Tutaj już mamy większą masę zdecydowanie, bo z każdą generacją to auto tyło i mamy 60 kg względem poprzedniej więcej. Mamy też więcej mocy, bo zaczynało się tam od 163 koni chyba, czy 170, potem 180, potem 204. Ale dosyć skutecznie tę masę w przypadku tego nowego zakamuflowano, bo naprawdę tutaj późno zaczyna się ta podsterowność. Systemy kontroli w trakcji nie wkraczają jakoś bezsensownie i zbyt wcześnie do działania, natomiast najbardziej przeszkadza mi w stosunku do poprzedników ten układ kierowniczy tutaj. Zawieszenie petarda, silniczek ładnie się rozpędza, to jest 2-litrowa jednostka, on ma naprawdę spory zapas mocy i fajnie jedzie, natomiast no, nie czuję go tak dobrze na kierownicy, jak czułem poprzedników. Zdecydowanie tutaj stłumiono troszkę ten układ kierowniczy. Ta masa ma też na to wpływ. On już nie jedzie tak idealnie go-kartowo i tak idealnie go nie wyczuwacie, jeżeli chodzi o prowadzenie. To się stało po prostu takie szybsze mini to się stało, tak pod względem prowadzenia. Więc taką niekonsekwencję niestety tutaj widzę. Pozostawiono sztywne, twarde nastawy zawieszenia, a dano mu zbyt mało czuły układ kierowniczy, taki bardziej ślamazarny, bardziej pasujący do zwykłego Mini One, albo do Mini Coopera, albo do Mini elektrycznego, ale na pewno nie do Mini Coopera S. Co ciekawe, ta 7-biegowa skrzynia biegów, dwusprzęgłowa 7DCT, którą tutaj mamy, działa bardzo przyzwoicie. A mówię, że to w formie zaskoczenia, bo jeździliśmy tą skrzynią w BMW 1 i tam absolutnie nas nie urzekła. Tutaj jest znacznie jeden. W X1 też chyba jeździliśmy z tą skrzynią biegów. Tutaj jest naprawdę znacznie lepiej. Fajnie zmienia biegi, fajnie reaguje na dodanie mocniej gazu, momentalnie redukuje, wie kiedy to robić i redukować i przerzucać bieg wyżej. Co ciekawe, nieznacznie zmienia się jej sposób działania od trybów, bo działa i dobrze w tym trybie Core, czy tam w tym trybie Go-Kart i działa bardzo fajnie w trybie Green, którego zasadą jest i nadrzędnym zadaniem oszczędzanie paliwa. I co więcej, i co istotne, nie ma tutaj żadnego mild hybrid układu. W związku z czym nie wchodzi skrzynia w tryb żeglowania, nie wyłącza silnika. Efekt jest taki, że sobie zdejmujecie nogę, kładziecie nogę i w zasadzie od razu odjeżdżacie. Więc jeżeli chodzi o skrzynię, to naprawdę nie ma się tutaj czego czepiać. O, jaki koliberek ładny, jak leci ślicznie. Oj, teraz Green podpowiada, że tutaj jak jadę o tak, to oszczędzam paliwo, a koliberek sobie nadal leci. Łopatek nie mamy przy kierownicy. Jakbym chciał sobie redukować na przykład biegi, a to sportowe auto przecież, Cooper S. S ma na końcu. No, mieszane mam uczucia póki co, wiecie? Tak szczerze Wam powiem, bardzo mieszane uczucia. Z plusów, bardzo fajny kształt lusterek i duże. Mnóstwo w nich widać. Generalnie widoczność i do tyłu, i na boki jest świetna. Nawet najczęściej w hatchbackach takich trzydrzwiowych te szyby z tyłu są malutkie, a tutaj ta szyba jest długa. Ten słupek C jest stosunkowo niewielki i naprawdę wszystko widać nawet w ten sposób, jak się odwrócicie do tyłu, czy w lusterku wstecznym, to widoczność jest bardzo dobra. Dlatego tym bardziej nie widzę sensu montowania tutaj kamer 360 stopni czy asystentów cofania. Poprawiono natomiast wyciszenie. Nie to, żeby było w nim jakoś specjalnie cicho, bo to jest małe auto, ale w poprzednikach było tak, że przy 120, 130, 140 urywało łeb. A tutaj da się jeszcze normalnie rozmawiać przy tych 120. Silnika w ogóle nie słychać, wydechu też w ogóle nie słychać. Słychać jedynie szum powietrza, opon toczących się po asfalcie. I to też nie są jakieś takie szumy, które byłyby irytujące. Owszem, większe niż w samochodach wyższej klasy, nawet w kompaktach typowych, ale jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Natomiast w takich normalnych właśnie trybach kompletnie nie macie poczucia tego, że obcujecie ze sportowym autem. Pierwszym czy drugim Cooperem S, jak jechaliście, to było tak, już nie mówię o wersjach John Cooper Works, JCW, ale było tak, że mieliście takie cały czas poczucie, że prowadzicie właśnie sportowego hot hatcha i dźwięki na to wskazywały, i silnika, i wydechu, i dźwięki pochodzące od szumów powietrza, i ten układ kierowniczy, no wszystko. A tutaj już jedziecie po prostu
zwykłym miejskim samochodem. Takie jest uczucie. Natomiast przynajmniej małym miejskim samochodem, który pali tyle co nic. Przy 125,3 średnia. To co? To jeszcze wejdźmy w ustawienia jazdy i jeszcze raz mini sound włączmy. O matko. Okropny jest ten sztuczny dźwięk. Po prostu czuć, że jest sztuczny. W poprzednikach cudowne było to, już w poprzedniej generacji może nie, ale przed tym jak zastosowano GPF, to cudowne było to, że każde wrzucenie wyższego biegu przy szybszej jeździe powodowało takie fajnie ten wydech tak jakby strzelał. A tutaj, no kurna, skręca poprawnie, mówię, to zawieszenie ma bardzo fajne, bardzo ładnie skalibrowane pod kątem jazdy po zakrętach. Natomiast układ kierowniczy, dźwięk tego silnika, no nie wiem. No dobra, chociaż zobaczmy, czy setkę zrobi w 6,6 sekundy, tak jak twierdzą, że robi. O, jeszcze na drugim potrafi. Tak, to się zbiera galancie. Już 100. No i rzeczywiście to będzie trzymało parametry zdecydowanie. 6,7 sekundy, przy czym delikatnie zapiszczeliśmy na początku, spokojnie z tego 0,1, a może nawet 0,2 jeszcze będzie można urwać. O, i średnica zawracania. Cyk! Swoją drogą dużym Range Roverem też tutaj tak zawróciłem. I tu tym z dużym rozstawem osi. What a mile. No zbierać to się zbiera galancie, bardzo galancie bym powiedział. Teraz 6,78, więc powtarzalne. W optymalnych warunkach w ogóle 6,5 sekundy moim zdaniem bez problemu byśmy zrobili. Nie będziemy się o to bili, bo to nie jest rywalizacja o złote gacie. Jest naprawdę w porządku. Bardzo w porządku, jeżeli chodzi o osiągi i naprawdę ten silnik lepiej brzmi, jak zostawicie ten magiczny przycisk tutaj od tego głośniczka, który udaje, że coś jest bardziej sportowo. No kurna nie jest, ani trochę nie jest. No mieszane mam uczucia, jeżeli chodzi o ten samochód, bardzo mieszane. Rozpatrując go jako mini, powtarzam, nie jako Coopera S, tylko jako mini. To jest bardzo fajne auto. Możecie go przecież wybrać sobie w innym kolorze. Możecie skonfigurować go po swojemu i nadal będzie wyglądał po prostu cudnie. Stylistykę ma ekstra. Podobają mi się jego nowe tylne lampy, podobają mi się jego reflektory, jego kształty. To, że patrzycie na ten samochód i nadal widzicie mini. Druga rzecz, jaka mi się podoba, to wnętrze, które naprawdę jak na tak mały samochód jest mega przestronne. Podobają mi się te oryginalne materiały, te detale, takie jak to, czy ta wstążeczka tutaj. Te fotele, które są wielokolorowe, z różnych materiałów uszyte i choć są eko, wegańskie, to sprawiają wrażenie porządnych, naprawdę porządnych. Praktyczność tego auta, jak na tak mały samochód, też jest bardzo fajna. Lubię niewielkie samochody do miasta, które fajnie wyglądają, ale w środku są przestronne. I to są rzeczy, które mi się podobają. Podoba mi się to, jak on jeździ, ale jak się rozpatruje go jako zwykłe mini. Mało pali, jest dosyć dynamiczny. Natomiast jeżeli rozpatrujemy ten samochód jako mini Coopera S, to nie, definitywnie nie zasłużył na tą literkę S. Niestety jest niespójny. Ja rozumiem, żeby on chociaż był szybki, ale miał też komfortowe zawieszenie. Czyli takie po prostu szybsze mini, Mini One, Mini Cooper, szybsze mini, ale nadal bez S na końcu. A on ma twarde zawieszenie, ale już nie taki układ kierowniczy, bezpośredni, fajny, dający ekstra poczucie tego, co dzieje się z przednimi kołami. Dodatkowo dźwięki kompletnie nie pasują do tego oznaczenia z S na końcu. Jest albo sztucznie, albo nijako. Po prostu dwulitrowa jednostka, jak w wielu innych samochodach. Nie czuję nomen omen mięty do tego samochodu. O ile do poprzednich Cooperów S czułem bardzo, bo były świetnymi go-kartowymi zapierdaczami, to tutaj mamy więcej koni, ale więcej masy, gorszy układ kierowniczy, nadal sztywne zawieszenie, mało emocji płynących z samego silnika. Doceniam skrzynię biegów, która działa płynnie i fajnie. Doceniam moc, doceniam 6,5 sekundy do setki przy zachowaniu niskiego spalania. Naprawdę wszystko to doceniam. Problem polega na tym, że to auto nie ma w sobie emocji. No chyba że mówimy o emocjach wynikających z patrzenia na niego.
Więc wykastrowano go niestety nie tylko z tego przedniego wlotu do intercoolera, nie tylko z podwójnej końcówki układu wydechowego, wykastrowano go również z emocji. Być może wersja John Cooper Works, ta prawdziwa, a nie tylko stylistyczna, będzie tych emocji dawała trochę więcej. Chciałbym w to naprawdę wierzyć, bo jeżeli tak nie będzie, to oznaczałoby, że BMW, tym razem w wypadku Mini, zabiło kolejny zajebisty, fajny, dający frajdę samochodzik. Wolałbym już to auto w wersji elektrycznej. Mówię to z ręką na sercu. I to byłby wtedy fajny miejski elektryk. A tak to wersja Cooper S nie ma najmniejszego sensu. Przykro mi bardzo.